No dzień dobry, dzisiaj będzie trochę inaczej, że ja będę pytać Arthur od język angielski. Będzie to na tej zasadzie, że a to tylko dlatego jest inaczej, bo jesteśmy na festiwalu piwnym we Wrocławiu, na który warto zawsze przyjechać i zobaczyć różne browary. To naprawdę wtedy wam się rozwiąże język i zaczniecie mówić po angielsku. Płynnie, ja płynnie, a Linka płynnie po polsku. Nie, ale nie mogę. Ale dzisiaj ja będę pytać Arthur, bo on był mój klient najlepszy, tylko że teraz jest... Najlepszy, bo zawsze płacił na czas. Jak chcecie być dobrymi klientami, to też zawsze płaćcie na czas, to będziecie mieli najlepszego nauczyciela. Ale to jest jeden część, a drugi on zawsze zrobiła jego domowe zdanie i zawsze mówiła dobrze po angielsku. Teraz pytanie, dlaczego angielski? Dlaczego ty chciałeś uczyć angielski? Dlaczego ja chciałem się uczyć angielskiego? No, ja miałem taką dziwną sytuację, że jak zacząłem pływać, to zaczęły być dyskusje o zmianie prawa dotyczącego uprawnień kapitana żeglugi wielkiej. I tam wprowadzono coś takiego, że chcą, do tej pory to się nie zmieniło, ale chcą zrobić coś takiego, że kapitan żeglugi wielkiej powinien i patent oficerski powinien świadczyć o tym, że człowiek tak naprawdę, który pływa, zna, ja to tak przytrzymam, bo my tak różnie w parku sobie siedzimy, prawie że japońskim ogrodzie, że zna angielski. Bo jak pływałem, to były takie komedie, że ktoś pływał, nie kwestionuję, że bardzo dobrze pływał, że bardzo dobrze znał się na pływaniu, ale pierwsze co pytał się, to na statku się pytał, kto z was zna angielski. No i to taka kpina trochę, bo to kapitan powinien za wszystko być odpowiedzialny i powinien znać angielski. I dlaczego ja się w sumie zacząłem uczyć na dobrą sprawę angielskiego? Właśnie przez to, żeby sobie poradzić w portach, to jest raz. A dwa, ja miałem taki cel. Wiedziałem, że angielskiego nie nauczę się na takim poziomie, na jakim znam niemiecki czy rosyjski. Trochę mówię po włosku, więc doszedłem do wniosku, że grunt, żebym się nauczył na takim poziomie, żebym się dogadywał na lotniskach, w sklepach, na pierwsze potrzeby. Ale ubzdurałem sobie, Linka, że nie chcę, żeby mnie jakiś Polak uczył angielskiego, tylko chcę, żeby angielskiego uczyła mnie osoba, dla której jest to język rodzinny. I znalazłem 3 dziewczyny, o tym powiem. Tak, znalazłem 3 dziewczyny. To dokładnie, dlaczego native speakerem? Tak, dlaczego to na przykład dla ciebie pierwszy krok nie było do lektor, na przykład kogoś mówić po polsku? No bo nie chcę, bo doszedłem do wniosku, że każdy z Polaków angielski to jest taka, wiecie kochani, rozmowa pijanego, nie? Jak ktoś angielskiego nie będzie znał, to wypije 2 pary głębsze i będzie mówił all days on the right, on the right, on the right, this is the right, we can start, nie? A tamta druga osoba niech się domyśla, z której części świata on jest. Okej. To według ciebie native speaker to jest lepsze, że cały godzina albo 45 minut jest tylko po angielsku. Dla ciebie to było bardzo ciężko, było bardzo czy lepsze i szybciej ty uczyłaś ten angielskiego? Ale jeszcze, bo ja doszedłem do tych 3 dziewczyn. A okej. Ty mi nie mówisz. Jak ty znalazłaś mnie? Jak ja ciebie znalazłem? No było to Native tak. speakerem. Było to tak, znalazłem 3 dziewczyny. Jedna była z Indii, druga była z Nowej Zelandii, a trzecia byłaś ty z RPA. I prawda była taka, że ta z Indii w ogóle nie szło się z nią dogadać, była dosyć ciężkostrawna. Ta z Nowej Zelandii powiedziała, nie ma sprawy, mogę cię uczyć angielskiego przez Skype'a. Ale ja mówię, no to jak ona ma mnie uczyć tego angielskiego, jak tam jest 9 godzin różnicy, to o której ja o północy będę się tego języka uczył? Bez sens. I ty jako trzecia, akurat byłaś jedyną osobą w Polsce i powiedziałaś napisałaś do mnie, trochę mówię po polsku, więc ja sobie pomyślałem, Trochę. jest to bardzo dobrze, a little. I że ja sobie pomyślałem, że jest to bardzo dobre, dlatego że nawet jeżeli czegoś nie będę rozumiał, to ktoś, kto trochę zna polski, to mi to wytłumaczy, chociaż w jakimś stopniu. Ja chociaż troszkę złapię, a ten, który będzie mi ta hinduska, będzie mi naparzać po angielsku, ja powiem, że nie rozumiem, a ona będzie mi dalej naparzać po angielsku, ja dalej nie rozumiem, a godzina minęła i trzeba płacić.
No oczywiście. No. Więc pomyślałem, że lepiej będzie, no i mówię, wezmę jakoś sobie z tobą się skontaktuję. Okej. Jak teraz? To dużo czasu zmieniła, że cały czas było lekcje, tak? Kilka godzin miałeś. Jak ty czujesz po lekcjach? To znaczy ja powiem, że pierwsza lekcja to był dla mnie koszmar. Zresztą sama pamiętasz, że żeby było śmieszniej, to pierwsza lekcja to ja byłem skacowany, także ja w ogóle nie myślałem. A ja nie wiedziałam nic. Ja nic, Przez Skype nie ja nic po wiedziałaś, prostu nie? nie wiedziałem wtedy. I w ogóle ty do mnie mówiłaś coś po angielsku, ja w ogóle mówię, o co tej kobiecie chodzi tak naprawdę. Ale powiem szczerze, że jeżeli ktoś chciałby się uczyć angielskiego, to Linka jest w stanie naprawdę bardzo dobrze zarazić angielskim. Ja w tej chwili nie mówię, żebym znał angielski, ale uważam, że radzę sobie po angielsku. Jeżeli muszę, to radzę sobie po angielsku. Linka potrafi wspaniale zarazić tym językiem, że jestem na takim poziomie, że po prostu bawię się tym językiem. To sprawia mi przyjemność. Ale to jest drugie pytanie, albo drugi część, ja po prostu, jaki metod dla Ciebie to jest najlepszy sposób uczyć ten język? Bo Ty po prostu też dużo jesteś bardzo taka osoba, że lubi patrzeć albo słuchać cały czas takie śmieszne rzeczy i łapałaś, nie? To jaki metod dla Ciebie? No ale właśnie to mi się wydaje, że każdy ma jakąś swoją metodę. Ty też przecież uczyłaś się polskiego No i tak. też masz jakieś swoje metody. Ja próbowałem różnych metod. Ja próbowałem fiszek. Pamiętam, że chodziłem sobie z fiszkami, uczyłem się i tak dalej, i tak dalej. No ale fiszki jakoś tam jeszcze miałem Też je sobie nagrane, trudno. nie? No, miałem je tam nagrane jakoś, że w samochodzie jeździłem i słuchałem trochę tego. No, z racji, że ja dużo czasu spędzam akurat w samochodzie, to prawda jest taka, że ja brałem często jeżdżąc słuchałem języka, bo ja jestem akurat ze słuchu bardzo dużo łapię i mam bardzo dobrą pamięć, no nie? Powiem szczerze, że z tych różnych programów, które w komputerach się pojawiały, jakieś bzdury, jakieś coś, to chociaż ty masz swoje zdanie, ja uważam, że bardzo dużo mi w jakimś stopniu pomaga program, który jest Olive Green, tak? O tak. Jest to też kryminał tak. podzielony na kilka części, ma wątków. W tej chwili ja już w ogóle opuściłem dosyć dużo, zaniechałem, mam chyba z 700 powtórek tam, ale jak znajdę zawsze wolny czas, to zawsze chętnie do niego siadam. I to jest program, który jest oparty na filmie i bardzo dobrze on bierze jakoś mówi. No, w telewizji nie ukrywam, że jest to dla mnie problem, jeśli chodzi o słuchanie z telewizji, no bo jak się włączy BBC, CNN, to oni tam bardzo szybko mówią, więc nie jest to tak naprawdę za dobre, ale ja praktykuję coś innego, na przykład coś znam po polsku. Jeżeli znam coś po polsku, to wtedy staram się to samo znaleźć po angielsku. Na przykład będę lubił czytać Małego Księcia, tak? To znajdę sobie Małego Księcia i znam prawie, załóżmy, całego Małego Księcia, to sobie znajdę Małego Księcia po angielsku. Albo Biblię znam, to będę dokładnie. wiedział, jak wezmę sobie Biblię na przykład po angielsku, dajmy na to, czy tego typu inne rzeczy. O, to jeszcze pytanie. Ty korzystałeś z tej metody, czy co my uczymy razem, tak wiesz, co ja pokażę Ci, jak konstruuję ten zdanie. Korzystałeś to na przykład na rejs albo coś takiego? To Znaczy, było... ja brałem, szczerze mówiąc, że to co powiedziałem, ja w chwili obecnej jestem na takim etapie, że te podstawy ja już znam, zgubić się nie zgubię, prawda, po angielsku. Najlepszym przykładem było to, gdzie tam 16 godzin spędzałem na lotnisku w Maladze, Tak, tak, prawda? tak. Albo kiedy przyjechała twoja mama i załóżmy przez tydzień mieszkała, więc no nie miałem innej możliwości, tylko musiałem z nią rozmawiać po angielsku, bo ona nie mówiła żadnym innym językiem. A to było najlepsze dla Ciebie? Myślę, że to był ten moment, że on po prostu to było tak, że mózg klik na drugiej stronie, że po prostu korzystałeś często innych słów, nie? Że po prostu mózg działa po polsku, po No angielsku. wtedy mózg tak? musi być zmuszony, wtedy Tak, musisz dokładnie. po prostu Nie masz mówić. innej No myśli. wiadomo, że my jesteśmy leniwi i najchętniej to byśmy chcieli usiąść na dupie i żeby ktoś nam wsadził ten język obcy do głowy, a to tak nie działa.
mi się wydaje, że najlepsze jest to, że najlepiej jest się bawić po prostu językiem. Tak. Czy poprzez to, co robią dzieci właśnie, to, co robią dzieci. Czy Bawić ten język cały czas, albo powtórzyć. albo cały bajki, czas, albo tak. powtarzać, albo być w tej sytuacji. Ale uważam, że chyba jednak najlepszą metodą to jest właśnie kwestia native speakera, gdzie ty na co dzień... Ja też pamiętam, jak ja niemieckiego się uczyłem. Ja mówiłem po niemiecku, mówiłem z bardzo dużą liczbą błędów po niemiecku, do momentu, kiedy nie pojechałem na studia do Szwajcarii. Jeżeli ja ten język słyszałem naokoło siebie, to Niemcy naprawdę szyk zdania wypracowali u mnie bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I dlatego myślę, że najlepiej jest mieć ten żywy kontakt z tym językiem, a żywy kontakt z tym językiem to jest moim zdaniem native speaker. To jest podstawa. Myślę, że to jest najlepsze, bo nie masz wejścia. Musisz uczyć ten język albo rozumieć ten język. I każda lekcja jest lepsza. Ja mam best results, na przykład jeżeli to kogoś ma więcej, jak myślę, że ten pierwsze 2 miesiące to jest najtrudniejsze, a potem oni ma taki breakthrough, że oni po prostu chcą uczyć codziennie albo więcej, bo mózg działa teraz na inny poziom, tak? No zgadza się. Ja chciałem tylko powiedzieć taką jedną rzecz, bo jak oglądacie ten program, to zwróćcie uwagę, że Linka cały czas uczy języka angielskiego. I jeżeli... Po polsku. po polsku. No nie, we can try, yes. Ja We po polsku can nie try. jestem, tak, ale to też jest trudno, bardzo trudno, ale staram się. No, a Linka się uczy polskiego, ale uczy tak samo angielskiego i dlatego jeżeli Tak. ktoś będzie chciał native speakera i będzie chciał się bardzo dobrze nauczyć po angielsku, to po obejrzeniu tego filmika niech weźmie w komentarzu, zostawi ślad, niech odezwie się, na pewno będzie miał native speakera na Skype'ie, bardzo dobrze mówiącego. A w ogóle tak mi powiedz jedną rzecz, bo jak oglądaliśmy Olive Green, to ty zawsze mówiłaś, nie, to jest brytyjskie, nie, to jest australijskie, to jest na przykład, nie wiem, nie, to w ogóle nie jest to. Potem To znaczy, musisz że rozumieć po no tak, ale angielsku. chodzi mi tylko o to, czy to znaczy, że ten angielski z RPA różni się. O tak. A British English to korzystamy więcej, ale to nie jest tak, że jestem zamknięty, to jest stanów, tak? Jak oni po prostu mówić na różne rzeczy, to jest też nie jest śmieszne, to jest bardzo ciekawe dla mnie, na przykład Śląsk, Dolny Śląsk, oni ma inne, na przykład to jest nazywa, na przykład ziemniaki albo kartofel, to jest dokładnie taki sam jak po angielsku. Na przykład liver to jest No, gałka. nie, ten No, samochodu, tak? No. Albo handbrake. To jest 2 różne słów. No właśnie, to jest ta nasza Dokładnie kłótnia, to tak. jest ta nasza kłótnia, bo w Olive Green było liver, że to jest przekładnia skrzyni biegów, Nie kłócimy. a Linka mówi, że nie, to nie jest przekładnia skrzyni biegów, no nie, także ale to co mówimy, języka warto się uczyć, zwłaszcza angielskiego i warto mieć dobrego nauczyciela. To różnie może się skończyć, ale tak jak u nas się skończyło, Nie. Już wybrałam. no, także ale to jest kwestia taka, no mówię, jeżeli ktoś będzie chciał się uczyć angielskiego, to jak najbardziej zachęcamy do kontaktu. Na pewno będziecie mieli masę doświadczeń, masę metod, jak nauczyć się angielskiego, bo Linka jest wulkanem po prostu języka angielskiego, także wiele lat uczyła tego języka na różnych poziomach, więc bez problemu odzywajcie się, jeżeli będziecie chcieli się nauczyć języka angielskiego, nawet przez Skype'a będziecie mieli native speakera, takiego native speakera jestem w stanie udostępnić. Dobrze, to teraz jest koniec naszego interview. To like i subscribe do No właśnie, to do Artur ten kanał. gość. Trzymajcie się. Pa, pa!